A taki widoczek z rana po wstaniu. Czyż nie było warto? Czyż nie jest pięknie? To niebo, ta kostka brukowa, ta zieleń. A, było warto jechać. Wstajemy, bo przed nami jeszcze w cholerę kilometrów. A kto tutaj spał? Cześć. Trzeba tu trochę światła wpuścić. No tutaj już jakiś sąsiad też wstaje. I z tej strony. Chodź. Idź tam siczku zrób. Idź tam siczku zrób. Lola, tam dawaj siczku zrób. Idź tam siku zrobić, tak. Najważniejsza pora dnia. Karmienie. Locia, chodź, tu samochód jedzie. Mam dla Loci samo mięsko wołowe i miseczka. W ogóle będę robił pompki. Przynajmniej taki jest zamysł. Cieszysz się, że będzie jedzonko? Czy to mój zasrany obowiązek, żeby cię karmić? Sobie mogę pogadać pod nosem tylko. To mięso tak ładnie pachnie. Wiesz, jakbym był głodny, to bym sam zjadł. Same wielkie kawały mięsa, 92% mięsa wedle tego, co jest napisane. Proszę bardzo. A Locia, jak widać, wcina w całości. Jeszcze damy jej wodę. Jesteśmy już gdzieś za Leipzig. Do jezioro Como zostało kilometrów 710. Coraz bardziej kolorowo, coraz więcej górek. Przed chwilą kupiłem bilet na prom. Na razie w jedną stronę. Za kampera plus lolę, plus możliwość spania Loli w kabinie, plus kabinę. Zapłaciłem 700 zł, czyli mega spoko jak na 9-godzinny rejs. Uważam, że to jak najbardziej fair cena. Co do zmian, to nie jadę na łeb na szyję na dzisiaj na 22, żeby dojechać, bo bym musiał jechać non-stop bez przerwy. A jest piękne miejsce do zobaczenia, właśnie to jezioro Como. Więc plan jest taki, że dojeżdżam dzisiaj do Como. Powinienem być po 18, więc już będzie ciemno, za dużo nie zobaczę. Wtedy z Lolcią jakiś dłuższy spacer. Po spacerku jakiś Netflixik, książeczka. Idziemy w Kimę, budzimy się rano. Idziemy na jakiś długi, taki chociaż 3-godzinny spacer wzdłuż jeziora Como, bo ma być jutro słonecznie, bez zachmurzenia, więc będzie ładnie. Lola trochę się zmęczy i wtedy wsiadamy w kampera, jedziemy do Livorno, chyba tak się mówi Livorno, nie Livorno, chyba Livorno. I o 22 mamy prom na Sardynię. Płyniemy 9 godzin, o 7 rano czy o 7:30 jakoś jesteśmy na miejscu. No i zaczynamy eksplorację Sardynii. That's the plan. Promu w drugą stronę nie kupowałem, bo nie wiem jeszcze jak tam będzie, czy mi się tam spodoba, czy mi się nie spodoba, bo jak będzie lipa, to zawsze można zawrócić i gdzieś po Włochach się tutaj pokręcić. Więc na razie bilet w jedną stronę. A tripometer wskazuje 666 km. Lecimy dalej na tempomacie 110 na godzinę. Średnie zużycie 12 litrów. A podjeżdżamy teraz mocno pod górę. Tego słychać, jedziemy na 3000 obrotów. Jest pewnie trochę głośniej w kabinie, no ale 3,5 tony pod taką górkę trzeba jakoś wtaszyć, a silnik to 2.0 diesel. O, już zredukował. Skończył mi się internet. Z jakiegoś powodu muszę doładować sobie konto, a żeby móc doładować sobie konto, muszę mieć internet, więc zajechałem na Shell, żeby złapać jakiś Wi-Fi, bo tu na stacjach zazwyczaj są. Przy okazji, jak już jesteśmy. V-Power, Fuel, Diesel Save. A jakie ceny tutaj? Stacji. 1,6 euro za litr. Zaraz przeliczymy, ale to gdzieś tam będzie podać 7 zeta jakoś. Oczywiście postój, kawka, telefon doładowany, więc net już działa. Locia niech sobie jeszcze trochę pochodzi. Zasika niemiecką ziemię. Jedziemy dalej. Im bliżej Monachium, tym już bardziej górzyście. Ładniej. Jeszcze 440 km do noclegu na Lake Como. Znalazłem parking gdzieś
przy samym jeziorze. Mam nadzieję, że będę w stanie tam wjechać, a że już będzie ciemno jak wjadę i przyjadę, to nikt też nie powinien tego wiedzieć, żeby się sprócić mnie stamtąd wywalić. A nawet jeśli wywalą mnie, to znajdę drugie miejsce, gdzie mnie nie wywalą. A jak wywalą mnie w drugim, to pojadę w trzecie. Generalnie trasa nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Cieszę się, że już tylko te 5 godzin. Jeśli jesteś właśnie w trakcie oglądania, to proszę napisz komentarz. Daj łapkę w górę. No i oczywiście daj suba, jeśli jeszcze nie dałeś, żeby nie przegapić kolejnych vlogów, które będą ukazywały się, jak sama nazwa wskazuje, daily, codziennie. Zaraz do jakiś zajeździk, parking z godzinkę w kimę, bo strasznie nużąca jest ta droga w tym deszczu. I ja tak bardzo doceniam naszą kochaną, piękną Polskę za to, że tam co 5 km jest stacja benzynowa z dobrym jedzeniem, z dużym parkingiem, bo tu nie wiem, z 80 km już przejechałem na samym dole Niemiec pod Monachium w stronę Liechtensteinu i Szwajcarii i nie minąłem ani jednej stacji. Są takie pojedyncze małe zjazdy na, nie wiem, 10 samochodów, mini parkingi, nawet nie ma gdzie się położyć. Ja już nie mówiąc o jedzeniu. Tu też na pewno taka uwaga, że na rezerwie nie jeździłbym po tych autostradach i nie ryzykował, bo może się tak okazać, że przez 100 km nic nie będzie. Zakupiłem teraz jeszcze winietę na Szwajcarię, bo Jacek mi powiedział, że trzeba mieć. Nie można kupić na dzień albo na 2, tylko winiety w Szwajcarii kupuje się na cały rok. A jakbym nie wjechał, to kamery mnie sczytają i przy kontroli jest 200 franków kary plus zapłacenie za winietę 40. Czyli dobry 1000 zł, a sama winieta kosztuje 200, więc lepiej nie ryzykować. A być może jeszcze kamperem w tym roku będę przez Szwajcarię jechał. Taki wyjazd kamperem to wcale nie są fajne i tanie rzeczy, bo w jedną i w drugą stronę spalę jakieś 250 litrów paliwa przy cenie 7-8 zł pewnie uśrednionej, jeśli chodzi o całą trasę, bo tam w euro będzie drożej, plus bilet na prom, 2 strony kajuta, to tam wyjdzie prawie 5000 zł za sam transport, nie liczyć tego, co wyda się tam, więc takie wakacje kamperowe, wypady wcale do tanich nie należą. Ku mojemu zdziwieniu w ogóle nie jesteśmy jeszcze w Szwajcarii, tylko przejeżdżamy przez Austrię. Myślałem, że omijamy Austrię całkowicie, więc trzeba było kupić jeszcze jedną winietę za jakieś 45 zł jednodniówkę. Tak też 2,5 stówki już za winiety. Jeszcze 5 dyszek trzeba będzie na powrocie kupić do 300. Nic, tylko podróżować kamperem. Wjeżdżamy do Szwajcarii. Chciałbym móc powiedzieć, że no piękne te Alpy, piękna ta Szwajcaria, ale nic nie widać. Dopiero pogoda ma się zrobić jutro, jak będę tam pod Como, więc jakieś ładniejsze widoczki dopiero jutro, bo dzisiaj co najwyżej deszcz. A w Liechtensteinie taka pogoda, tak bardzo chyba jeszcze nie lało nigdzie. Internet mi się skończył przez jebaną Szwajcarię. Zżarło mi 50 zł w chwilę. Przez to nie działa mi nawigacja. Zjechałem z drogi, którą miałem jechać do Włoch. Jadę gdzieś jakąś górską drogą w górę, w pizdu, bez internetu, bez niczego. Nawet nie mogę zawrócić tu od paru kilometrów, bo to ciągle leci w górę. Nawet nie mam gdzie tu zjechać. Zawsze jakaś przygoda. Nie mogło być normalnie, żeby dojechać. Się ewidentnie zjeżdżam w bok. Jakaś mgła, ja pierdolę, gdzie ja się wjechałem. Nic nie widać. Ciągle jadę pod górę, już kolejne kilometry. Zaraz powinna być jakaś miejscowość. To dopiero zawrócę, ale ledwo widzę droga. Jak długie zapale, to już w ogóle nic nie widać. Nie wiem, nic tu nie widzę. Ciemno jak skurwysyn. Znalazłem dobry kierunek, z którego trzeba zjeżdżać. Najprawdopodobniej. Ale i tak widzę tyle co nic. Na tym wideo widać 10 razy więcej niż w rzeczywistości. Jest masakra. Mam nadzieję, że nie przegapię teraz zjazdu, bo jadę tak z górki. Zjeżdżam trochę na silniku, trochę na hamulcu. No i powiem wam, że hardcore. Z godzinę straciłem. Pod tą górę wjeżdżałem i wjeżdżałem. Tam mgła, nic nie było widać. Żeby wykręcić tym vanem na tych wąskich dróżkach tam, też musiałem z zamkniętymi oczami, bo nie wiedziałem, że zaraz jakąś przepaść się nie wpierdzielę. Zjechałem, później przejechałem drugi raz zjazd, który miałem przejechać, bo zobaczyłem go w momencie, w którym już byłem za nim. Musiałem cofnąć się ze 20 km
do jednego miasta, tam wrócić na rondo i dopiero po rondzie szukać znaków na San Bernardino. I wreszcie wróciłem na tą samą drogę, na której zgubiłem tamten zjazd, więc mam nadzieję, że już teraz pojadę jak należy, bo przegięcie pały. A warunki są przestraszne. Leje jak cholera. Chociaż jeszcze tej mgły nie ma w tej części szwajcarskiej tu na dole, ale jak tylko podjechałem tam kawałek w górę, było grubo. A to ten nieszczęsny zjazd. Posugerowałem się tym, że znak jest niebieski, to będzie autostrada i pojechałem w prawo, a trzeba było jechać po tym pasie, po którym jadę teraz, czyli na zielony znak, na San Bernardino. A ja pojechałem tutaj, o, dokładnie w tym miejscu na skrzyżowaniu w prawo, na jakiś Reichenau. Bo chciałem dalej jechać autostradą, no i tak zaoszczędziłem, że pierdzieliłem się jak mogłem. No ale teraz stąd już chyba nie da się tego spierdzielić. Mały update pogodowy. Pada śnieg. Temperatura spadła do 2,5 stopnia. Tego jeszcze nie grali. A kawałek dalej na Sardynii będzie 20 stopni. A tutaj jadę w góry. Przebijam się między szwajcarską a włoską granicą zaraz jeszcze kawałek. Jest 1 stopień. I pada śnieg z deszczem. Przecież to będzie lodowisko, a to jest ciągle pod górę. Przegięcie. A, tam przede mną chyba solarka w ogóle jedzie. Tak, człowiek jedzie się wygrzać, ucieka z zimnej Polski, a tuż przed samymi Włochami łapie go 0 stopni Celsjusza. Pół w tym momencie. I opady śniegu. Tego się nie spodziewałem, nie będę ukrywał. 8,5 rośnie. Wjechałem gdzieś jakimś bardzo długim tunelem, później zjeżdżałem w dół serpentynami. Chciałem zjeżdżać na silniku, żeby nie zgrzać hamulców. Podejrzewam, że jest tu turbo pięknie, bo wszędzie są bardzo wysokie góry, ale za cholerę nic nie widać. Dalej bez internetu, ale kieruję się na Włochy, więc mam nadzieję, że zaraz roaming mi wskoczy. Tu jest jakiś kierunkowskaz. Bellinzona 20, no to brzmi w cholerę jak jakaś włoska miejscowość, więc mam nadzieję, że za 20 km będę uratowany, będę miał neta i będę mógł już dalej nawigować w stronę tego Como. Ciężka to była podróż, zwłaszcza ta końcówka w tych ciemnościach. I ja nie wiedziałem, że aż po takich górach pionowych będę jeździł, góra dół i slalomy. Dobra, jestem uratowany, wjechałem do Włoch, zaraz powinien wrócić internet. Lago di Como, 200 metrów gdzieś tu coś. Kurwa, jestem uratowany. Jest ciemno jak w dupie, nic nie widać, jednak bez internetu ciężko się funkcjonuje, nie ma co gadać. Są co prawda znaki. Como w lewo, Bellagio, Lago. Mam nadzieję ogromną, że to już tutaj. Wróć już internecie, dobra, teraz w ogóle nie ma. Wcześniej była szwajcarska sieć cały czas, a szwajcarska zżarła mi wszystko. Udało się znaleźć jakieś miejsce do parkowania. Myślę, że bliżej się nie dało, bo tutaj już jest słynne jezioro Como. Podejrzewam, że rano będzie cudowny widok. No robi wrażenie, mimo tego, że jest ciemno. Nie wskakuj tylko, Lola, tam. Nie myśl o tym nawet. Nie wskakuj. Więc dotarliśmy. Nie wiem gdzie, ale wszedłem jakimiś drzwiami, jakąś furtą. I chyba wszedłem do jakiegoś zamku. Nikogo tu nie ma. Ale wydaje się być mega ładnie. Najwyżej mnie ktoś stąd wygoni, bo nie wydaje mi się, żeby mógł tu być. Zrzucę na psa. Powiem, że mnie tu przyciągnęła. W ogóle jest mega ciepło. Byłem przekonany, że będzie dużo zimniej, a jest 15 stopni. O tej godzinie? Mega spoko. Ciekawe, czy można zejść gdzieś tu do wody? A w jakimś parku jestem. To może można tu być. O, chyba znaleźliśmy zejście do wody. Chodź tu. Tylko mnie nie wciągnij, jeżeli tu będzie ślisko. Powoli, Lola, powoli. Bo ona jest taka agentka, że jak wyczuje wodę, zaraz szarpnie i zostawię zęby na tych schodach. No i pierwsza kąpiel Loli w jeziorze Como. Pięknie. Jest tu niby jakiś parking, no bo linie są jakieś takie dziwne, malutkie. Więc wjechałem tu, gdy nikt nie widział. Żeby nie rzucać się w oczy, to wjechałem tu za róg i dzisiaj tutaj śpimy. Rano jak nas wywalą, to i tak już jedziemy dalej na prom. Na Sardynię z tego Como. A Como jest o tu za rogiem, za tym murkiem. Byłem teraz jeszcze z Lolą się przejść, rozmawiałem przez telefon. I patrzę tą główną bramę, w którą wjechałem kamperem i się schowałem tu za rogiem, zamknęli.
Więc jestem zamknięty, nawet jakbym chciał wyjechać, to nie wyjadę, ale na pewno chociaż mnie nie ukradną z kamperem, bo bramy pozamykane z każdej strony, więc pewnie rano dopiero przyjadą i otworzą ten parking. A dla pytających, czy nie boisz się spać w takich miejscach, zwłaszcza we Włoszech, w nocy samemu? Nie jestem sam. Mam jeszcze miotacz gazu, więc wszystkich doktorów, inżynierów zapraszam, jeśli jeszcze nie pływali w jeziorze Como zimą.